Witaj przyjacielu, dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić biszkopt na torta, który nie opada po wyciągnięciu z piekarnika i jest wilgotny w środku. Średnica tego biszkoptu ma 26 cm. Do przygotowania będą nam potrzebne 6 jajek o średnicy M, czyli średnie jajka. Każde jajko rozbijam i oddzielam białko od żółtka. Pamiętaj, że masz to robić bardzo dokładnie. Żółtko nie może Ci wpaść do białka, dlatego że może Ci się białko później nie ubić na sztywną pianę. Do białek dodać szczyptę soli. Teraz będę ubijać białka na sztywną pianę. Najpierw na średnich obrotach miksera, a później zwiększę. Patrz uważnie do końca, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Teraz dodać 180 g cukru. Takiego bardzo miałkiego, taki musi być cukier drobny, nie taki gruby cukier. I ubijamy na sztywną pianę nasze białka. Mikser mam na numer 2,5, teraz przejdę na 3, na 4, a następnie zwiększę obroty na numer 5, na maksa. Także teraz białka już są ubite na sztywną pianę. O, zobacz, tak. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam Cię do subskrybowania. Do ubitych białek dodajemy po jednym żółtku. Patrz uważnie, jak to robię. Dodaję żółtko i ukręcam mikserem. Miksuję to. Później następne żółtko. I tak aż wykończę wszystkie żółtka. To nie jest takie trudne, każdy może sobie z tym poradzić. Teraz resztę żółtek z miski daję do masy. Zobacz, już nic nie ma. I teraz ponownie to zamieszam. I na tym kończy się praca miksera. Już mikser nie będzie nam potrzebny do niczego. Możemy go wyłączyć, oczepać widełki, umyć widełki i dalej będziemy robić nasz biszkopt. Tutaj mam 150 g mąki, dodaję 45 g mąki ziemniaczanej. Teraz to wszystko zamieszam. Patrz uważnie, jak robię. I potrzebne nam jest małe sitko. Zaraz Ci pokażę, jakie jest nam potrzebne. O takiej wielkości. Najważniejsze, żebyśmy mieli sitko. Może być większe. I teraz stopniowo trzepiemy mąkę przez sitko do naszej masy jajecznej. Zobacz, troszeczkę dodałam i taką trzepaczką będę kręcić delikatnie, aż połączy się mąka. Jak już mąka się połączyła, robię kilka takich ruchów, kręcę, obracam, góra-dół, ale nie za szybkie ruchy mają być. I ponownie dodaję następną porcję mąki. I tak robimy, aż wykończymy wszystką mąkę. Zobacz, poczepię. Rzuć okiem na mój kanał. Ja mam fajne przepisy. Jeżeli Ci się podoba mój kanał i moje przepisy, to zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz i zostaw subskrypcję. To wszystko jest ważne dla rozwoju tego kanału. Dzięki Tobie algorytm YouTube'a będzie promował mój kanał i ten film. Także bardzo Ci dziękuję. A jeżeli byś chciał wesprzeć mój kanał, to obok subskrypcji jest takie słowo wspieraj. Możesz wybrać formę, jaką chcesz i możesz mnie wesprzeć
na jakiś cel. Tam są różne cele, także będzie mi bardzo miło. Teraz jak już mamy masę przygotowaną, tutaj mam formę o średnicy 26 cm. Teraz też bardzo ważna rzecz, którą Ci powiem. Włożyłam papier do pieczenia. Jak nie masz papieru do pieczenia, to formę możesz posmarować tłuszczem i posypać mąką, ale tylko spód. Boki nie smarujemy. Pamiętajmy, że boków w ogóle nie smarujemy. A już Ci powiem dlaczego. Bo jak teraz ciasto wylejemy do formy, to kiedy nam się upiecze, to ciasto będzie równe. Gdyby boki były posmarowane tłuszczem, to nasze ciasto zrobi się stożkowie, zrobi się taka górka, nie będzie proste. A jak nie jest posmarowane tłuszczem, to ono nam się przyklei do formy, do boków i będzie proste. Zresztą zaraz to zobaczysz. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 165 stopni Celsjusza i będziemy piec przez 40 minut. Funkcja piekarnika góra-dół. Pieczemy na drugiej półce od dołu. Przepraszam, ale tak muszę zrobić. O. I tak się rzuca biszkoptem, żeby wyszła para z niego. Na pewno się przestraszyłeś, jak rzuciłam tym biszkoptem, ale zobacz, jaki mi wyszedł równy. Piekłam dokładnie 40 minut w nagrzanym piekarniku 165 stopni i w takiej też temperaturze piekłam ten biszkopt. Jest równiusieńki, zostawiamy do ostudzenia, a teraz na drugi dzień, jak już biszkopt był ostudzony, ja go wyciągam z formy. Ty możesz go wyciągnąć po godzinie, 2, 3. Dosłownie biszkopt musi być ostudzony. Czyli musisz poczekać, aż całkowicie ostygnie. I teraz zobacz, nożem takim ostrym należy dobrze obkroić. Zauważyłeś, jak się ciasto przykleiło do ścianek naszej formy. Bardzo dobrze i jest prościusieńkie, proste jak płaski talerz. Wysokość tego biszkoptu ma 4,5 cm. Idealnie, żeby go przekroić na 2 części, żeby zrobić fajny torcik. I tort jest duży, bo ma biszkopt średnicę 26 cm, więc wyjdzie nam trochę porcji. I ja teraz obrywam ten papier i zobacz, jak pod spodem pięknie się upiekł. Dosłownie bardzo dobrze. Piekarnik mój był bez termoobiegu. Normalnie był włączony funkcja góra-dół. Normalnie się tak piekło w takiej temperaturze. No i teraz takim bardzo ostrym nożem, pamiętajmy, ma być ostry nóż, nie piłkowy. Nóż ma być nie piłkowy, tylko normalny do cięcia na przykład szynki, prosciutto. Zobacz, jak pięknie wyszedł w środku. I jaki jest fajny w środku i jak mi fajnie wyszły te krążki. I teraz każdy może go sobie udekorować, jak mu się podoba. Ja ten biszkopt zrobiłam taki, że nasączyłam go wodą z cytryną, zrobiłam masę z serka, mascarpone i ze śmietaną słodką i zrobiłam właśnie taką bitą śmietanę. I podzieliłam na 2 części, jedna była jasna, druga z kakałem, no i udekorowałam sobie biszkopt na torta. Jedną część posmarowałam też dżemem, takim jaki miałam w domu, no i dałam owoce i zobacz, jaki fajny torcik mi wyszedł. O, taki torcik sobie zrobiłam i jestem bardzo zadowolona, bo był bardzo pyszny, smaczny, wilgotny, no niebo w gębie. Zapraszam Cię do robienia takiego biszkoptu na tort. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli Ci się kanał podoba, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę i widzimy się na następnym filmie. Pa!